Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o pomieszczeniu chyba najbardziej skomplikowanym. Mówię tutaj o łazience. Porozmawiamy o tym, jak ją dobrze urządzić, przede wszystkim jak ją dobrze zaprojektować, ponieważ często jest tak, że ona jest mała, szczególnie w blokach, w mieszkaniach, a musimy tam zmieścić sporo urządzeń, sporo mebli, no i dobrze by było, żebyśmy jeszcze mieli miejsce, gdzie się tam poruszać. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak dobrze zrobić projekt funkcyjny łazienki, od czego musimy zacząć taką aranżację. Porozmawiamy też na temat wyglądu łazienki. Ok, ja nazywam się Marek Suchocki, jestem projektantem wnętrz i prowadzę stronę aranżacjawnętrz.com.pl. Zaczynamy. Aby dobrze zaprojektować łazienkę, potrzebujecie zrobić dwie rzeczy. Dwie najważniejsze rzeczy. Nie mówię tu teraz o wyglądzie, a o funkcji, o rzeczach praktycznych. Pierwsza rzecz to pomyśleć i zapisać dokładnie, co chcecie, aby w tej łazience się znalazło. Co chcecie, co musi się znaleźć. Czyli wanna, prysznic, może wanna i prysznic, pralka, oczywiście umywalka, ubikacja, no chyba, że ktoś ma szczęście, ma ubikację osobno. Wszystko wypisujecie. Szafkę na kosmetyki, szafę na mopa, na wiadro. To, co potrzeba, to wypisujecie na kartce. Teraz te wszystkie nasze zapiski trzeba przenieść na projekt funkcyjny, czyli rozrysować dokładnie wszystko i zobaczyć, czy nam się to zmieści. Bo to, że Wy wyobrażacie sobie, że się zmieści, to na razie to są wyobraźnie. Bo pamiętajcie, że jeżeli macie pralkę, te drzwiczki z pralki muszą się otworzyć. Kabina prysznicowa, jeżeli chcecie otwierane, też muszą się otworzyć. No chociaż są już kabiny prysznicowe, gdzie otwierają się drzwiczki do środka i to jest fajna, ciekawa alternatywa. Ok, pokażę Wam, jak taki projekt funkcyjny powinien dobrze wyglądać. Zobaczcie to. Zobaczcie na ten projekt funkcyjny i postępujcie tak samo. Wyrysujcie najpierw ściany Waszego pomieszczenia. Oczywiście pomierzycie dokładnie, wyrysowujecie. Najlepiej rysujcie to na papierze milimetrowym, w ostateczności na kartce w kratkę. Ważne, jeżeli wymiary są bez płytek mierzone, to pomniejszcie łazienkę o 1,5 cm na każdej ścianie. Tutaj też jest to zrobione w ten sposób. Ja tu zaznaczę tak tylko, o co chodzi, żebyście wiedzieli. Wyrysowujecie ściany. Tak, macie rozrysowane. Zaznaczacie wtedy najważniejsze wymiary. Tak, choćby tutaj tylko na razie tych głównych ścian. I teraz szukacie i patrzycie, gdzie macie jakie instalacje wodne. To jest bardzo ważne. Najważniejsza to rura kanalizacyjna, ponieważ ona ma dużą średnicę, 110 cm, to nie zawsze jest możliwość przesunięcia ubikacji. Rura kanalizacyjna zazwyczaj znajduje się w którymś rogu. Zazwyczaj jest gdzieś tutaj umiejscowiona. I tak jak wspomniałem, no ta rura jest dosyć duża i tą ubikacją możemy przejechać, zazwyczaj jest możliwość, ale to jest takie 1,5, no maksymalnie do 2 metrów. W linii prostej to jest maksymalnie do 2 metrów. Tak więc to nam determinuje całą łazienkę, ta kanalizacja. Bo jeżeli chodzi o umywalki, o odpływy z wanny, z kabiny prysznicowej, jest większa możliwość, ale ubikacja no nie może się zatykać, tak? Tak więc musimy się tego trzymać. Jeżeli już wiemy, gdzie mamy rurę kanalizacyjną, umiejscowimy sobie tą ubikację, to wtedy idziemy dalej. Zaznaczamy, gdzie i jaka ma być umywalka, czy jedna, czy dwie, tak? Jak duża, z szafką, to czy ta szafka będzie większa od umywalki? Zobaczcie, tu jest umywalka, tak? Umywalka, tu jest szafka. No to musimy zaznaczyć tą szafkę, jaka ona będzie. Następnie zaznaczymy kabinę prysznicową, wannę i wymiary. Tu mamy kabinę prysznicową akurat.
Kolejna rzecz, wszystkie elementy, które się znajdą, grzejnik też musi być, bo jeżeli mamy jakąś szafkę, kabinę prysznicową, czy nam się otworzy, czy ten grzejnik nam nie będzie po prostu w tym przeszkadzał. Potrzebujecie szafek? No to teraz już macie, jak już macie wszystkie te urządzenia pozaznaczane, ubikacja, no ja tu mam jeszcze bitet, tak, grzejnik, kabinę prysznicową, umywalkę, czasem pralkę, to pokażę zaraz na innym projekcie funkcyjnym, to teraz widzicie, ile zostało Wam miejsca. Jeżeli by była tu jedna umywalka, no macie trochę więcej miejsca. Ale potrzebujecie szafki. No gdzie je dać? Ja dałem tutaj szafki nad ubikacją w całości. Tak, tu są. I są pod umywalkami. Zobaczcie to zresztą na wizualizacjach. Po co to wszystko robimy? Ponieważ nasza łazienka musi być funkcjonalna, musi być praktyczna. My ją projektujemy, robimy, remontujemy na wiele lat. To nie jest pokój, gdzie możemy raz, dwa sobie coś przemeblować, przemalować i ewentualne błędy są naprawione lub mamy po prostu odświeżone i coś nowego. Nie będziemy skuwać co kilku lat płytek, robić generalnego remontu, bo to się wiąże z czasem, pieniędzmi i stresem. Dlatego tak ważne jest, aby to wszystko dobrze zaprojektować. Pokazałem Wam, od czego należy zacząć, jak rozrysować tutaj te nasze ściany, urządzenia, na co zwrócić uwagę. Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Najważniejsze jest nasza wygoda. Jeżeli mamy duże łazienki, jasne, mamy większe pole do popisu, ale zazwyczaj są to łazienki w blokach, gdzie jest niewiele miejsca. I na co trzeba zwrócić uwagę? Gdy urządzamy łazienkę w bloku, zazwyczaj mamy powiedzmy ubikację po prawej stronie, wannę prysznic po lewej stronie, na wprost umywalkę. I teraz ważną rzeczą jest, abyśmy mieli do tych urządzeń dostęp. Jeżeli wyjdziemy z wanny, z prysznica, żebym ja mógł sięgnąć po ręcznik i dobrze się wytrzeć, tak? Jeżeli mam pralkę, żebym otworzył te drzwiczki i mógł przykucnąć i wyciągnąć coś z tej pralki. Zobaczcie na ten projekt funkcyjny, który był stworzony do łazienki w bloku, małej łazienki, ale nie jakiejś super małej. Mamy tam kilka urządzeń, w tym pralkę. Mamy tu po prawej stronie schowaną pralkę za drzwiami przesuwnymi. Tu jest pralka, tu są drzwi przesuwne. Na wprost jest ubikacja, obok jest umywalka dosyć dużą szafką, na której stoi umywalka. Następnie jest wanna z parawanem nawannowym. Tu mamy parawan. Zresztą za chwilkę pokażę Wam, jak ta łazienka wygląda w rzeczywistości. I co w tym jest najważniejszego? Ano to, że przed każdym z tych urządzeń mam przynajmniej, zobaczcie, 1 metr kwadratowy miejsca na poruszanie się. Jeżeli otworzę sobie te drzwi, mogę się schylić, wyciągnąć tutaj z pralki i wszystko. Tu akurat jest też szafa do góry, w której mam miejsce, tak dlatego sobie stanę, wyciągnę wiadro, wyciągnę ręczniki, w zależności co tam mam. Ważna rzecz. Pamiętajcie o instalacjach. Jeżeli mamy pralkę, ona ma 60 cm głębokości, to potrzebujemy jeszcze miejsca na przyłącza do nich, na prąd i wodę. To wszystko musicie przewidzieć. Jeżeli mamy ubikację, potrzebujemy stelaż podtynkowy, na który będzie ta ubikacja zazwyczaj jest podwieszana. Jest to 15 cm plus miejsce na płytkę. To wszystko musicie przewidzieć i zaznaczyć na funkcji, żebyście wiedzieli, ile macie miejsca i czy ta łazienka będzie praktyczna. Zobaczcie zresztą, jak ta łazienka wygląda w rzeczywistości. Ok, jeżeli mamy taką łazienkę właśnie niewielką, a potrzebujemy, aby ona była funkcjonalna, to co możemy zrobić? Powiem Wam kilka takich prostych, no nie odkryję Ameryki, ale może coś się tutaj przyda Wam. Kilka takich rzeczy, które ułatwią zaaranżowanie, urządzenie niewielkiej łazienki. Przede wszystkim, jeżeli macie małą łazienkę, zrezygnujcie z wanny na rzecz kabiny prysznicowej. Jest większe pole do popisu.
Pod względem wizualnym, jeżeli puszczają nas odpływy, z kabiny prysznicowej, lepiej zrobić taką kabinę bez brodzika, żeby ta podłoga była w całości, a nie podzielona jeszcze brodzikiem. Kolejna rzecz. Mamy pralkę, schowajmy ją w słupek do góry, ale nie róbmy drzwiczek frontowych przed pralką. Możemy szafę zamknąć u góry, ale tu nie zamykajmy z tego względu, że te drzwiczki 60 cm muszą się otworzyć, czyli potrzebujemy dosyć dużo miejsca, dopiero wtedy możemy sobie przykucnąć. Jeżeli marzycie się bidet, a nie masz już na tyle miejsca, postaw na deskę nakładaną na ubikację. Będzie to dwufunkcyjna ubikacja, wtedy nie będzie to pełnoprawny bidet, ale na pewno z tego da się skorzystać. Kolejna rzecz, potrzebujecie jak najwięcej szafek, to jest oczywiste. Zróbmy lustro na szafce, zawsze zmieszczą się tam kosmetyki. Pamiętajmy o dobrym oświetleniu. Dobrym oświetleniu to nie mówię tylko to światło nasze główne, które powinno być jasne. Zapraszam do odcinka o oświetleniu, ale również o świetle nastrojowym, gdzieś we wnękach, gdzieś pod szafkami, po to, aby nam też optycznie powiększyło tą naszą łazienkę. Fajną rzeczą jest, abyśmy wykorzystali wszystkie możliwe miejsca, szczególnie w małej łazience. Tak więc, jeżeli mamy stelaż podtynkowy przy ubikacji, mamy go zabudowany, możemy tam zrobić wnęki na papier toaletowy, na szczotkę do ubikacji. Są już gotowe takie pojemniki do schowania. Wykorzystajcie to. Wszystkie takie miejsca w kabinie prysznicowej zróbmy półki, żebyśmy mieli po prostu jak najwięcej takiego miejsca praktycznego. Ale ważne to jest pod względem wizualnym, to co za chwilę powiem, aby w taką łazienkę nie zagracić. Ile razy wchodziłem do różnych łazienek i widzę nastawionych kosmetyków od groma, jakichś dekoracji, muszelek, wazoników. No nie wygląda to fajnie. Za chwilkę przejdę do części wizualnej, wspomnę o tym, ale już teraz przy tych drobnych radach mówię Wam, jeżeli nie musicie, nie stawiajcie tam za dużo tych kosmetyków. Lepiej to pochować po szafkach, bo wtedy ta łazienka jest czystsza, ale wizualnie też większa. Okej, no jeżeli chodzi o tą część wizualną łazienki, bo praktycznie już mamy ustawioną, wiecie, gdzie jaki sprzęt będzie, gdzie jest jaka instalacja, która nas zdeterminuje, ale też ważną rzeczą jest w łazience, bardzo ważną rzeczą w łazienkach jest wygląd. Oczywiście to wszystko jest sprawa gustu. Wszystko jest tego, jaki styl chcecie urządzić. Ja cały czas mówię, że w małych łazienkach nie muszą być tylko jasne kolory. To myślę, że na mojej stronie tam udowodniłem to już nieraz. Ale ważne jest, aby taka łazienka była ciekawa. W małej łazience niestety trudniej jest zrobić to, aby ona była tak inaczej zrobiona. To wtedy pomyślcie, czy musicie płytkować od góry do dołu całą łazienkę. Żeby nie wyszło to jak w masarni, tylko ma to być fajnie z pomysłem. Nie musimy przecież płytkować wszystkich ścian. Wypłytkujmy tylko tam, gdzie jest strefa mokra. A na reszcie ścianie możemy dać cegłę, możemy dać beton, możemy dać farbę, sztukaterię, coś innego. Coś, co przykuje nam wzrok. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, nie kombinujmy zbyt dużą ilością kolorów, szczególnie w płytkach, ale ogólnie zbyt dużą ilością kolorów. Tak jak powiedziałem, mogą być ciemne kolory. To nie jest prawda, że mała łazienka, raczej małe pomieszczenie musi być w jasnych kolorach. Nie. Mogą być ciemniejsze kolory, ale żeby nie było tych barw za dużo, bo wtedy znowu wyjdzie taki troszkę oczopląs i po prostu będziemy się źle czuli w tej łazience. No a nie o to przecież chodzi. Podsumowując, jak urządzić taką łazienkę, jak ją dobrze zaprojektować? Przede wszystkim wypisujecie jako pierwsze wszystko, co potrzebujecie, co musi się znaleźć w tej łazience. Następnie robicie ten projekt funkcyjny dokładnie, zaznaczacie urządzenia z wymiarami i patrzycie, czy Wy się tam zmieścicie i czy wszystkie szafki się otworzą, czy pralka. Kolejna rzecz,
zróbcie ją ciekawie, ładnie, nie musicie płytkować wszystkiego od góry do dołu. Możecie postawić na jakieś inne aspekty, jak sztukateria, jak jakiś żyrandol w łazience, tak aby ona po prostu była ładna i ciekawa. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym krótkim takim poradniku, jak zaprojektować łazienkę, jak ją urządzić, aby nie była nudna, no i przede wszystkim, aby była funkcjonalna i żebyście się cieszyli z niej przez wiele, wiele lat. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, za subskrypcję, a jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, to proszę piszcie w komentarzach. Na ten moment dziękuję bardzo, do zobaczenia i cześć.